Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Alkaloidy to substancje, które rośliny wytwarzają dla ochrony przed szkodnikami i roślinożercami. Są to substancje, które nie mają zbyt przyjemnego smaku i mają często działanie psychoaktywne, wręcz są nieco trujące. Mamy tutaj między innymi kokainę, nikotynę, morfinę i przez wszystkich kochaną kofeinę. Taka kofeina oczywiście służy nam do pobudzenia, stąd właściwie człowiek jest jedynym chyba zwierzęciem, powiedzmy, które zjada właśnie te rośliny, które zawierają alkaloidy. Więc no, przed człowiekiem roślina się tak nie broni. Kofeina w naszym ciele przede wszystkim nas pobudza. To działanie wszyscy znają i kochają. Wypijamy ją, a ona działa na nasz układ, no właściwie na nasz mózg przede wszystkim, ale na cały układ nerwowy. Pobudza nas, odpędza zmęczenie, mobilizuje do pracy, poprawia koncentrację, ale niewiele osób wie, że również podnosi ciśnienie, poprawia pracę układu krążeniowego, wzmacnia pracę serca i w ogóle mięśni, dobra dla sportowców, poprawia pracę nerek i układu pokarmowego. Co więcej, jak zauważycie, niektóre leki, które mają jakieś podwyższone działanie, zawierają właśnie kofeinę. Jeżeli spojrzycie tam na opakowaniu, wcale nie jest więcej tej substancji leczniczej, ale jest dodatek kofeiny. Właśnie przez to, że rozszerzają się dzięki niej naczynia krwionośne, poprawia się krążenie, te substancje łatwiej krążą po naszym ciele i szybciej działają. No i właśnie kofeina znajduje się w herbacie, ale nie tylko. Mamy ją w kawie, jest w guaranie, jest w yerba mate, jest bardzo dużo roślin, które zawierają w składzie kofeinę. No i tutaj pojawia się czasem problem z nomenklaturą. Zdarza się, że pytacie, czy kofeina, czy teina? Co jest właściwie w tej herbacie? Jedno i drugie, a właściwie to samo. To wciąż jest ten sam związek chemiczny. Nazwę ma pochodzącą od rośliny, właśnie z której pochodzi. Czyli gdy mamy kofeinę z yerba mate, jest to mateina. Gdy mamy kofeinę z herbaty, jest to teina. Ale wciąż jest to kofeina. Skomplikowane, ale w sumie bardzo proste. Jak zaparzyć herbatę, żeby miała dużo kofeiny? Oto pytanie, które należy sobie zadać w momencie, gdy wybieramy kofeinę z herbaty, ponieważ wiadomo, w herbacie jest mniej kofeiny niż w kawie czy w yerba mate, ale wiele osób ceni sobie właśnie troszeczkę łagodniejsze, subtelniejsze pobudzenie i inne substancje, które oczywiście w kawie na przykład nie występują. Jeśli więc chcemy zaparzyć bardzo pobudzającą herbatę, powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, z którego listka wykonana jest ta herbata. Zwróćcie uwagę, że kofeina występuje przede wszystkim w najmłodszych listkach. Wraz z wiekiem obniża się zawartość tego związku, no i przez to biała herbata będzie najbardziej pobudzająca. Sam pączek, z którego wykonana najczęściej jest właśnie biała herbata wysokiej jakości, zawiera przeszło 6% kofeiny. Tutaj spada to z każdym kolejnym liściem, w następnym jest już około 4,5, później 3,5 i dochodzimy wreszcie do kukiczy, czyli herbaty wykonanej z samych gałązek, gdzie kofeiny jest już około 2%. No i oczywiście stopień obróbki tej herbaty również na to wpływa. Najmniej kofeiny jest w herbacie żółtej, na przykład tam już około 1%. Stąd wybieramy herbatę białą lub zieloną, jako te, które mają kofeiny najwięcej. Krótkie parzenie zapewnia nam herbatę pobudzającą, ponieważ kofeina wydziela się do naparu od razu, ale wydzielają się także i garbniki, które neutralizują obecność kofeiny. W praktyce im herbata bardziej gorzka, tym mniej pobudzająca. Z początku parzenia kofeiny jest najwięcej, później zawartość jej spada, więc parzymy herbatę możliwie krótko. Oczywiście nie tak, żeby się nic nie zaparzyło, ale parzenie powinno się odbyć zanim jeszcze w ogóle zacznie być wyczuwalna w naparze gorycz. Stąd w tym celu skracamy nominalną długość parzenia i robimy herbatę pobudzającą, czyli nieco słabszą w smaku, mniej aromatyczną, ale bogatszą w kofeinę. Trzeba się zastanowić, czy nazywamy ją wtedy mocną czy słabą, bo właściwie potocznie powiedzieliśmy, że to jest herbata słaba. Tymczasem bardziej pobudza, więc można powiedzieć, że jest mocna. Ciekawostka. Zaparzymy teraz pajmutana, czyli herbatę białą i zaparzymy ją na dwa sposoby. Raz, żeby miała więcej polifenoli, czyli była dłużej parzona i mniej kofeiny, a dwa, żeby była bardziej pobudzająca, czyli krócej parzona, no i tam głównie o tę kofeinę będzie nam chodziło.
Zwróćcie przede wszystkim uwagę na kolor naparu. Krócej parzona jest jaśniejsza, przy dłuższym parzeniu zrobił się intensywniejszy, ciemniejszy kolor herbaty. No i tutaj herbatka, która będzie miała więcej kofeiny, krócej parzona. Smak ma łagodniejszy, delikatniejszy. O smaku kofeiny oczywiście się nie wyczuwa, natomiast ta parzona dłużej, mniej pobudzająca i bogatsza w przeciwutleniacze powinna być bardziej już cierpka i ściągająca. I rzeczywiście tak jest. Nieco zmienia się też kompozycja aromatyczna. Można pod tym kątem również spróbować, ale zachęcam do parzenia herbaty krótko, z większej ilości suszu, dla uzyskania większego stężenia kofeiny, które w białej herbacie tak około 6% może stanowić. Bezpieczna ilość kofeiny wypita w ciągu doby przez dorosłego człowieka jest oczywiście uzależniona od masy ciała tego człowieka i jego metabolizmu. Przyjmuje się, że to jest około 250 mg kofeiny na dobę, czyli coś, co uzyskujemy z około 2 litrów przeciętnej herbaty. No i taka kofeina niestety musi być postrzegana bardzo indywidualnie. Obserwujemy przede wszystkim swoje ciało, to jak się czujemy i w jakim stopniu nas to pobudza, ponieważ nadmiar kofeiny powoduje w naszym ciele nieprzyjemne różne skutki. Przede wszystkim drżenie rąk, drżenie całego ciała, problemy z koncentracją, problemy z zasypianiem, no i właściwie nierównomierne bicie serca, co często można zauważyć, zaczynamy się niepokoić, w ogóle coś nam dolega. Przy dużych ilościach pojawiają się mdłości, no i ostatecznie można się zupełnie otruć kofeiną, ale do tego raczej trudno doprowadzić napojami, ponieważ ilość kofeiny jest zbyt mała. Nie bylibyśmy w stanie fizycznie wypić tak dużo płynu w ogóle, żeby zatruć się na śmierć. Ale są tacy, którzy kofeiny używają nieco inaczej, łykają tabletki z kofeiną, więc warto uważać. Obserwujcie swoje ciało, przede wszystkim obserwujcie, jak bardzo Was to pobudza, ponieważ to jest pierwsze, co zauważamy po kofeinie. Pamiętajcie, że kofeina utrzymuje się w naszym ciele kilka godzin, od 2,5 do 5 godzin mniej więcej jest obecna w naszym organizmie, więc warto tego nie kumulować, mimo że pobudzenie już opadło. No i pijmy herbatę z kofeiną, pijmy tak jak lubimy i obserwujmy siebie. To tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.